Siemanko wszystkim, z tej strony Sebastian Przybysz. Dzisiaj zapraszam Was do śledzenia całego dnia ze mną. Posiedzimy trochę tutaj u mnie na macie. Poprowadzę dzisiaj trening grupy zapaśniczej, ponieważ nasz trener Grzegorz Jakubowski w tym momencie jest na wakacjach, no ale zaraz wraca. Jesteśmy przed startami, więc nie możemy sobie odpuścić, musimy cały czas pracować. Zobaczycie troszeczkę tego sportu od tej strony bardziej technicznej, od kuchni. Przekazanie ostatniego biletu. Tak się tam zdobywa kibiców. Trzeba im rozdawać bilety, żeby przyszli pokrzyczeć. O tak. Przegrysty dla mnie maleńki. Wolisz jak nie gryzie, co? Trenera dalej nie ma do końca tego tygodnia. Będziemy trening bardzo podobny do tego, który robiliśmy we wtorek zapaśniczy. Jest z nami operator kamery, także jakby co, starajcie się nie stresować, zachowujcie się naturalnie, ale go nie bijcie, dobra? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. Jak podbiegam do Ernesta, chcę mu przekazać Bleka. Jak zrobi pajaca, nie mogę mu go przekazać, dopóki sam nie zrobię pajaca, okej? Zrobię pajaca, mogę. Yeah, oh yeah, the beat's back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3. Będę nurkować, czyli ściągam rękę, robię półprzysiad, zaciągam go mocno za siebie, głowa idę do góry, ta ręka go ciągnie, idę sobie za plecy. I zaczynamy! 3, 2, 1, jazda! Dare you to say something, my focus is A1. Every dog has his day, it's been mine since day one. This is real grinding, I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining, it's real blinding. And I'm getting hotter too, talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you and I do what I gotta do, let's go hard. Okej! Dla mnie trening w tym momencie kończy się. Ja i Krystian już jesteśmy na końcówce przygotowań. Także robimy tylko takie luźne treningi techniczne w tym momencie. Całą najcięższą robotę mamy zrobioną, bo przygotowania były długie. Teraz tak na dobrą sprawę pozostaje nam tylko to, żeby podłapać troszeczkę świeżości, nie zapomnieć tego, co przyrobiliśmy przez ten cały okres przygotowawczy. No i nie złapać kontuzji. Na razie chyba jest całkiem dobrze. Troszeczkę się spociłem, więc waga szybciej zejdzie. Nie zastygamy! Nie jest tak, że ja zrobię akcję i zastygam i czekam aż partner coś zrobi. Tylko cały czas w ruchu wy musicie reagować. Na reakcjach. Dobre. Ładnie. Dawaj, super. Przerobiliśmy troszeczkę obron, potem starałem się zrobić tak, żeby troszeczkę też ludzie popracowali nad kontrami po wybronie obalenia, bo to jest najfajniejsze takie okienko, żeby skontrować swojego rywala i zaskoczyć. Wszystkie bezpośrednie wejścia są bardzo widoczne w momencie, kiedy ty wybronisz akcję i zaatakujesz dynamicznie, masz takie małe okienko, które idealnie pozwala nam zaatakować partnera. Nie jestem najlepszym zapaśnikiem, ale tam staram się pogłębiać swoją wiedzę różnymi wyjazdami i oglądając różne szkoleniówki, potem przekazując to całej reszcie, bo lubię się dzielić swoją wiedzą, tym co potrafię. I chciałbym, żeby każdy z nich był jak najlepszy. 3 minuty pracy, koniec treningu, ustalcie kolejność. Macie się zmusić, ostatnie 3 minuty. Gotowi? 3, 2, 1, jedziemy, dawaj! Nie odpuszczamy mu. Pyk, napierasz, tak jest, dawaj znowu, o! Takie moje stricte początki, no to był piwniczny boks przez chwilę, uczony przez moich przyjaciół. Natomiast pierwszy taki oficjalnie sport walki, a właściwie sztuka walki, na który się wybrałem, to było taekwondo. Chodziłem na salę przez jakieś 3-4 miesiące. Obraziłem się na taekwondo w momencie, kiedy chciałem jechać na pierwsze zawody i trener zabronił mi startu w walkach, bo tam, żeby wystartować w walkach, trzeba mieć już jakiś wyższy pas, a ja w tamtym momencie zdałem tylko jeden egzamin i miałem chyba półżółty pas w taekwondo, który nie pozwalał mi na startowanie w walkach. Mogłem jedynie robić układy i techniki specjalne.
No i wystartowałem w tym na zawodach, brakowało mi tego, żeby się sprawdzić. Zacząłem trenować kickboxing, po paru miesiącach trenowania kickboxingu miałem pierwsze jakieś wewnętrzne zawody, które udało mi się wygrać. Cały czas czułem, że czegoś mi brakuje, więc wylądowałem na macie, gdzie było też jiu-jitsu, MMA. Zacząłem trenować przekrojowo i wtedy zrozumiałem, że to jest to, co chciałbym w życiu robić, bo to mi się podoba. Ta złożoność tego, ile jest różnych opcji, możliwości na wyjście z jakiejś pozycji, na zmienienie jakiejś sytuacji, która wygląda na z góry przegraną i potrafisz jednym sprytnym ruchem sprawić tak, że odwracasz to 180 stopni i to ty jesteś w dominującej sytuacji. A propos pasów, dalej razem z trenerem jesteście najlepszymi białymi pasami BJJ w Polsce? Ja nie mam żadnego pasa, trener Grzegorz Jakubowski również nie ma żadnego pasa w jiu-jitsu i jeśli chodzi o najlepsze pasy, białe pasy w Polsce, no to trenera zdecydowanie mógłbym tam wymienić, że jest pewnie najlepszym pasem takim białym w Polsce, jeśli nie patrzeć na jego lata doświadczenia. Natomiast podejrzewam, że jest jeszcze kilka takich mocnych białych pasów gdzieś, albo zawodników, którzy mają fajny parter i nigdy nie robili w gi, więc nie mają żadnego pasa. Więc samego siebie bym tam nie wrzucił, ale trenera jak najbardziej. No, ja jestem całe życie białym pasem i tak się też czuję. Dominik Durniak chyba jest też białym pasem. No dobra, okej, ale dobra, jest tak. Jakby podać ten ranking, to jest Grzegorz Jakubowski, Dominik Durniak, potem długo nic i ja jestem, nie? To żebyście wiedzieli, jaki jest poziom białych pasów w Polsce. Los, góra! Dziękuję wszystkim za trening. To jest to ostatni, który poprowadzę w tym tygodniu. Jutro Ernie poprowadzi trening parterowy. Z samego rana jakby był ktoś chętny. A w sobotę sparingi. Chris już się zwinął, Bartka dzisiaj nie było, to ja mam tylko za tydzień walkę, to już sobie luzuję. Jeszcze raz? Oni też mają. Oni czy ktoś chciałby coś ciekawego powiedzieć? Ja jestem bardzo zadowolony z waszej dzisiejszej pracy momentami. Było parę osób, które trochę próbowało się opierdzielać, ale na sam koniec jednak się zmusiło. Wiecie, jak robimy krótszy trening, to możemy trochę więcej z siebie dać na takim treningu niż na takim dwugodzinnym jak zazwyczaj. Więc chciałbym, żebyście po prostu momentami potrafili się skupić chociaż na tyle czasu, bo tyle wymagam od was po prostu, jak robimy trening razem. Tak. I tyle. Jak będziemy skupieni na sali, to potem będziemy tylko coraz lepsi. Gotowi? Na 3. Raz, 2, 3. Mighty Bulls! Dobra, dzięki. Sorry, Edek, że cię wykorzystuję do swojego kontentu. Ja się przyzwyczaiłem. Ale wiesz, muszę teraz troszeczkę wzbogacić swoich followersów o dzieci. Dobra, moje 3 słowa to KSW, Przybysz i bitwa pod Grunwaldem. Yo, daję freestyle, mordeczki, wpadajcie tu. Mighty Bulls, mamy tutaj najmocniejszy klub. Jestem Edzio i freestyluję sobie teraz znów. I zobaczcie, jak się tworzą tu mistrzowie KSW. A Edzio jak nawija zawsze robi to naprawdę, bo wykrywam wszystkie bitwy tak jak Polska pod Grunwaldem. I w sumie mogę teraz wszystko polecieć. Edzio na propsie od 1410 i freestyluję sobie rymów, pełna jest głowa. Ej Seba, zapomniałem twojego trzeciego słowa. Przybysz. To jest Przybysz. Yo, daj mi chwilę, Przybysz, bo przybyłem i zwyciężyłem, więc w tym momencie daję freestyle do wszystkich gnojów. Przybysz na KSW, będzie knockout wieczoru. Nie wiem, jakbyś musiał być zmęczony, żeby ci to nie wyszło kiedykolwiek. Mamy to, także... Za słaby trening. Tak, jak widać, trening był za słaby, skoro dalej jest w stanie składać takie dobre rymy. No ale tak jak zapowiedział, polujemy na knockout wieczoru. Alright, trening zakończony, bum! Szafka zamknięta i jedziemy w tym momencie do Gdańska, do fizjolabu. Mam fizjoterapię, a następnie będziemy mieli spotkanie z psychologiem sportowym. 30 poza ścianę, nie? Znaczy jak coś A masz luz, tak? No to jeszcze sobie dokończ spokojnie. Widzę, że coś narobi się może zjem w tym czasie. Content dla fetyszystów, nie? Sebastian Przybysz i ja konsumuję posiłek. A to jeszcze nie będzie taki
łatwy posiłek. To jest banan z masłem orzechowym, także będzie mi się bardzo lepić w buli. If you know what I mean. Moja Olunia pracuje. Możemy ją tam w lustrze zobaczyć kawałek jej czoła. Ale nie wiem, czy chcemy tam wchodzić i jej przedać. Tak? O, mogę przyjść? Tak. Idealnie. Słuchaj, jest sprawa, co ja się dowiedziałam, musisz się wytłumaczyć. No dawaj, mów. Ja go trzymam. Jeszcze przed kamerą muszę się tłumaczyć. Tak, przed kamerą. Tak, no co się dowiedziałam. gdzieś. Nie no, opowiadałem jak jakieś frytkę dobrałeś, ale na pewno nie pamiętasz tego. Miałem na koncercie problemu, były straszne kolejki do jedzenia. Bo gadaliśmy o tym, że wszyscy zawodnicy kochają jedzonko. Jedzenie. No i były straszne kolejki do jedzenia. I ja wracałem z tymi frytkami, były takie pyszne. I z ziomkami byłeś i jakiś jeden ziomek mówi, a mogę spróbować tych frytek? No i wzięliście po parę frytek. No. Ale ja też bym tak zrobił, bo też byłem tak głodny. Nie pamiętam. A propos opowiadałam, że wszyscy zawodnicy kochają jedzonko, bo tak, ten kolega też mówi, że lubi jedzonko. Ja bardzo lubię. Ja też. No. To przez te reżimy właśnie. Rozumiem. Ale jest mi wstyd i nagle Zabrać nagrane, nie? I wy Teraz wszyscy będą... Zabrał mi frytkę. Teraz wszyscy będą uciekać przede mną z jedzeniem. Nie pamiętam tego. Ogólnie w dużym skrócie jestem takim fanem bólu, że chodzę na treningi, żeby robili mi krzywdę i żebym mógł przychodzić na fizjo, które również boli, żeby mnie jak najwięcej bolało. Ostatni raz walczyłem u siebie w Trójmieście w swoim debiucie dla KSW na KSW 44 w Ergo Arenie. Wtedy otwierałem kartę walki i byłem takim dosyć początkującym zawodnikiem. Kojarzyła mnie tylko garstka osób tutaj z okolicy, ale i tak bardzo podobał mi się mój debiut. Teraz cieszę się niesamowicie, że będę mógł powalczyć przed swoją publicznością, zwłaszcza, że jestem już dosyć zbudowanym zawodnikiem. Wiem, że jest sporo ludzi, którzy przyjdą nawet chociażby na mój sektor. Sprzedałem bardzo dużo biletów. Flashback. Przekazanie ostatniego biletu. Ostatniego? Tak się zdobywa kibiców. Trzeba im rozdawać bilety. End of flashback. A wiem, że sporo osób też kupiło same z siebie bilety w innych miejscach, więc cała hala będzie przepełniona ludźmi, którzy mnie wspierają. Nie mogę się doczekać tego, żeby wyjść, usłyszeć ich wszystkich na raz. Po tylu latach, jak już wracam jako bardziej zasłużony zawodnik. To będzie coś fajnego, obiecuję dać im niesamowite show, bo wiem, że oni podniosą mnie do tego, żeby jeszcze przekroczyć bardziej swoje bariery. Przepraszam, że tak przerywam, ale mam palce w przeponie i przez to ciężej mi łapać oddech i składać dłuższe zdania. Mogę tylko na wydechu mówić. To, że mam tutaj co-main event, to nie jest dla mnie żadną ujmą, bo biję się zaraz przed Philem de Vriesem, który jest niesamowitym zawodnikiem i najdłużej panującym mistrzem w KSW, więc trzeba mu oddać ten szacunek i byłoby mi głupio, jeśli moja walka byłaby nad nim, tym bardziej, że on bije się o pas. Jednak wiem, że dla trójmiejskiej publiczności moja walka i tak będzie takim main eventem, bo wszyscy będą czekać na pojedynek zawodnika tutaj z okolicy, miejscowego lokalsa. Niestety, przepraszam Cię Phil, ale skromny show. Nie dostaniesz nic z tego kawałka tortu. Od lat, jak jestem sportowcem, dbam o siebie, właśnie korzystając z pomocy fizjo. W taki sposób znalazłem też m.in. miłość swojego życia, moją Olunię, ponieważ lata temu, jak złapałem dosyć poważną kontuzję w tamtym momencie, kolana wynikającą z wielu przeciążeń. Trafiłem do Oli przez mojego przyjaciela, zaprowadził mnie do niej i tak zacząłem przychodzić na kolejne fizjo i przez wiele lat byliśmy dobrymi znajomymi z Olunią, z czasem staliśmy się przyjaciółmi, a od niedawna mam już możliwość dzielenia razem życia, więc bardzo ciekawa historia. Poznając ją tyle lat temu, w życiu bym się nie spodziewał, że tak się potoczą nasze drogi, a jest fajnie. Jak widać, ból zbliża i teraz Maciek powinien wtrącić tak.
Jeszcze jak zbliża. Przez lata jak Olunia zajmowała się mną, to wiedziałem też, że jest sportowcem i startowała na bardzo wysokim poziomie w taekwondo. Dzięki temu, że miała taką wiedzę, to też potrafiła lepiej podchodzić do moich kontuzji, bo poznała mechanikę ruchu w sportach walki. Od niedawna mam możliwość patrzenia na to wszystko z bliska, jak ona też trenuje, jak się rozwija, jak startuje. Wcześniej w taekwondo zdobyła praktycznie wszystko, bo i na Mistrzostwach Świata miała chyba drugie miejsce, jeśli się nie mylę. Czy Maćku, ty mnie popraw? Wicemistrzynią świata jest. To drugie dogrywce. Dla mnie zawsze jest mistrzynią świata. Także dla mnie jest mistrzynią. Na dobrą sprawę chciała zawsze spróbować też czegoś innego. Udało mi się zorganizować dla niej amatorską walkę w K1 na gali. Pierwszy raz w życiu Ola mogła spróbować tego na innych warunkach, nie na macie, na zawodach, gdzie jest mnóstwo ludzi. Jako taka wisienka na torcie, gdzie jedna walka się toczy w klatce, a wszyscy kibice dookoła patrzą. Muszę przyznać, że były to dla mnie bardzo ciężkie przeżycia, bo mimo tego, że Ola wygrała w bardzo dominujący sposób i wiedziałem, że jest świetnie przygotowana do tego pojedynku, no to ja byłem zestresowany straszliwie i pierwszy raz poczułem to, co ona czuje za każdym razem, jak ja się biję. Stres był taki, że jak tylko walka się skończyła, to po prostu zacząłem czuć, że jestem chory. Wróciliśmy do pokoju hotelowego i Ola była nakręcona po zwycięstwie, chciała opowiadać, mówiła o swoich emocjach, o tym, jak to się świetnie czuje, ile tam nowych emocji poznała dzisiaj na takim starcie, bo to była dla niej nowa formuła, a ja po prostu chciałem już iść spać, bo czułem, jak mnie choroba rozkłada z tego całego stresu. Jest to taki poziom stresu, który jest nie do opisania naprawdę słowami. Nie czułem czegoś takiego. Jeszcze wielokrotnie byłem w narożniku moich przyjaciół z klubu, z którymi na co dzień też wylewam mnóstwo potu na macie i mamy bardzo zbliżone relacje, no, są moimi przyjaciółmi. To, co czułem wtedy w narożniku, no, to było po prostu tak, jak u nich czuję niesamowite emocje i mną telepie w środku, tak u niej to po prostu mnie rozsypało w drobny mak. Ale widzę, że odpuściłeś mnie. Co? No tak czuję, że wszedłeś tak na pół gwizdka. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. To będzie wycięte z kontekstu, nie? Wszedłeś na pół gwizdka. O kurwa. Wynurzył się. No, próbuję. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w Fizjolabie nie tylko Ola jest takim sportowcem, który uprawia sporty walki. Pan tutaj również jest zawodnikiem, jeśli chodzi o taekwondo. Ale nie mam pojęcia, z jakimi osiągnięciami. Myślę, że jakiegoś mistrza Polski może mieć, nie? Wice. No, u nas wszyscy wice. Sami wice. Zawsze drudzy. Jak tam? Dobrze. Dobrze? No. Tam ci potrzymam. Chwilę temu o tobie mówiłem. Tak? No. I co mówiłeś? Narzekałeś, że też boli. Co? Narzekałeś, że też boli. Że też boli? Tak, związek z tobą mnie boli. Maciek, mocniej proszę. You touch my tra-la-la. Słuchaj, słowa bolą, Sorry, łokieć szefowa. też boli. Było polecenie służbowe, nie miałem wyjścia. No, nie miał ten, tak. No. Musiał wyrok wykonać. Od zawsze przeżywałam jego walki, no bo jednak był zawodnikiem, którym się opiekowałam i zależało mi na jego zdrowiu i o tym, żeby się czuł jak najlepiej. No dzięki tej regularnej współpracy nie miał jakichś większych kontuzji takich przeciążeniowych, no ale pojawiały się kontuzje typu połamany palec, więc musieliśmy działać mocno. Wtedy przeżywałam bardzo mocno, a mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz ciężej i też jako już jego dziewczyna też coraz ciężej to znoszę, jakby mam świadomość tego, co się może wydarzyć na walce. Coraz bardziej to przeżywam i objawy stresu mam chyba wszystkie możliwe, łącznie z psychosomatycznymi. Na początku nie widziałam tego stresu z racji, że byłam mocno skupiona na swojej walce i starałam się jak najbardziej skoncentrować. Dopiero widziałam, jak on zaczął mówić o tym stresie. Tak nie do końca mi się chciało wierzyć, trochę myślałam, że się zgrywa, ale jak już poszliśmy do pokoju hotelowego i ja chciałam rozmawiać, emocje mnie trzymały, no to on był półżywy, on powiedział, że on idzie spać i w ogóle położył się
I ja jeszcze próbowałam coś mówić, ale no niestety zwłoki obok mnie leżały. Także dosyć mocno go nerwy zjadły. Gdzie no tak naprawdę ja się dziwiłam, no bo sama mówiłam, no co mi się może stać, tak? Nikt nie wyjmie spluwy i mnie nie zastrzeli. A też wie, że siedzę w tym od 23 lat, więc też raczej nie jest tak, że dam się złapać na jakieś proste akcje. No ale pewnie miał to samo w głowie, co ja mam, kiedy on idzie walczyć. Chociaż no u facetów to jest zdecydowanie większa siła, tak? U kobiet no zdarzają się mocne dziewczyny, ale jest ich zdecydowanie mniej. Nie powiedziałaś, jak bardzo mnie kochasz. Masz minusa. Przepraszam, a ty powiedziałeś? Tak. Tak? No. I że to dlatego tak przeżywałeś? Tak. Tu się wytnie, tu się nagra. Maciek powie za ciężko. Ty to gadasz? Ja nie chcę hałasować, a Maciek jak mi wjechał tym łokciem w tyłek, to myślałem, że umrę. Chyba nie chcę. Zabieraj łapy. Chyba nie chcę. Można się jeszcze wypisać? Będzie dobrze, będzie dobrze. 2 osób potrzebnych jest do twojej rehabilitacji. Tak, jest tak wymagające. Jedna uspokajająca Zły. i druga krzywdząca. Dobry glina i zły glina. Po sesji fizjoterapii przyszliśmy na sesję fizjoterapii, ale głowy, więc wylądowaliśmy właśnie u mojego psychologa sportowego Daniela Krokosza, który jest również psychologiem sportowym kadry Polski skoczków, prawda? Skoczków narciarskich, dokładnie. Tak jest. No i z Danielem działamy już od no 2019, Co najmniej. 18-19 już długo do Daniela przychodzę. Pierwszą wizytę do Daniela namówiła mnie Ola, wtedy jeszcze jako moja fizjo. Ponieważ widziała u mnie lekkie zwątpienie przed walką. Wtedy w Zagrzebiu, z tego co pamiętam, walczyłem z Lemim Krusiciem. To był mój taki start, gdzie pierwszy raz biłem się bez trenera w narożniku, ponieważ trener był świeżo po zabiegu endoprotezy biodra i nie mógł ze mną polecieć, a ja zawsze czułem tak, że bez trenera nic nie potrafię. Strasznie ciężko było mi poukładać w głowie to, że będę walczyć na obcym terenie z zawodnikiem lokalnym. Jeszcze nie będzie tam mojego największego wsparcia. Dzięki rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że po prostu jest to dla mnie niesamowite wyzwanie, żeby sprawdzić się w takich warunkach, bo tak na dobrą sprawę umiejętności będę miał cały czas takie same podczas walki, a po prostu mogę się sprawdzić na innych warunkach, czy bez trenera również jestem dobry. I wygrałem tamten pojedynek, zrobiłem walkę wieczoru, więc udowodniłem sam sobie w tamtym momencie, że jestem godny walczyć bez trenera. Jak Sebastian wspominał, trafił do mnie w momencie, kiedy przed walką w Chorwacji miał wystąpić bez trenera. I zwykle w takiej sytuacji zawodnik może stracić poczucie pewności. My pracowaliśmy na tym, że bez pewności siebie można też walczyć, można budować tą pewność siebie w trakcie walki, można starać się koncentracją tak zadziałać, żeby być skupionym na tym, co jest naszym zadaniem w trakcie i zrealizować je po prostu najlepiej jak się da. I to niejednokrotnie Sebastian pokazał, czy w pierwszej obronie pasa, czy jak my to ustaliliśmy, że nie będzie Sebastian bronił tego pasa w pierwszej walce, tylko będzie go zdobywał drugi raz. Bardzo fajnie to zadziałało. Ta kwestia koncentracji uwagi, myślę, że jest takim największym atutem Sebastiana, że nawet minimalne gdzieś rozproszenia trwają bardzo krótko, wraca do zadania, wraca do tego, co jest najistotniejszym elementem taktyki, tego jak chce podejść do pojedynku, jak chce zaskoczyć rywala. Najfajniejszym elementem chyba są te wszystkie gierki, które robimy często na koncentrację, które gdzieś mi zawsze Daniel podsuwa, bo później wykorzystuję ten element w swoich przygotowaniach, przed rozgrzewką, właśnie nawet na walce jak jestem, to często robię różne dziwactwa, ale one mi pomagają, żeby wejść w 100% skupienia i w takim full focusie potem bije się najlepiej. Przejdziemy sobie do gry. Tradycyjna gra w samochody. Im bardziej będziesz skupiony, tym ten twój samochód będzie jechał szybciej. Im będzie bardziej to związane z rozluźnieniem, będziesz odstawiał te inne samochody. Próbuj trzymać otwarte oczy, rozluźnić wzrok. Zluźnij ramiona.
Jeżeli zauważasz odpłynięcie uwagi na chwilę, wracaj do punktu uwagi w oddechu, w rozluźnieniu. I jeszcze raz zresetuj uwagę. Przerzuć się teraz na uwagę wewnętrzną, na to, jak odczuwasz na przykład bicie swojego serca. Top. Super. Naprawdę. Kurde, nie było to proste teraz. Nie było w takich warunkach, serio. Ale zobacz, jakby zapis pokazuje... Dobrze, nie, to nie zniknie. Zapis pokazuje, że udawało Ci się wejść dosyć szybko i sprawnie utrzymać ten najwyższy poziom skupienia. W ogóle nie pojawił się ani na chwilę czerwony. Tutaj fajnie chyba wchodziłeś sobie w to skupienie i Tak, na początku miałem lekki problem właśnie, a potem jak już szedłem, to tak czułem, że to kontroluję. Przez moment tak wypadło mi. Jak ty gdzieś przyszedłeś obok mnie, tak zwróciłem uwagę, tak kamera kątem oka, takie Specjalnie chodziłem. Mieliśmy dobre warunki treningowe. To były dobre warunki treningowe, bo też właśnie działanie pod presją, działanie w byciu obserwowanym przed własną widownią też będzie ta obserwacja. Bardzo dobre wykonanie. Na pewno na taki 10 dni przed walką to optymalny stan. Do zobaczenia. Będzie fajna zabawa, naprawdę. Ekstra. No, Daniel wpada na galę, także będzie z trybun bardzo głośno krzyczeć. Bardzo głośno. A ja będę krzyczeć z klatki. Jestem z Gdańska. Sport jakiś tam istniał w moim życiu, bo byłem bardzo dzikim dzieckiem, wiele mnie było wszędzie. Ale nigdy nie byłem najlepszy w sporcie, zawsze byłem jednak raczej jednym z tych dzieciaków, którzy byli na przykład w piłce nożnej na WF-ie wybierani jako ostatni. Ale lubiłem rywalizować z innymi, szukałem różnych sposobności do tego. Jakoś nie pamiętam, w wieku chyba 12 lat czy 11 na koncie. Zacząłem troszeczkę grać w kosza, ale nie tak normalnie, tylko w takiego streeta z kolegami na boisku, właśnie nawet tutaj na tym, gdzie w tym momencie jesteśmy, we Wrzeszczu. Przez jakieś 3 lata rzucanie do kosza było moją pasją. Teraz no nie mogę powiedzieć, że jestem w tym dobry. Coś tam potrafię jeszcze, ale raczej jestem słaby. Teraz Wam pokażę jedną z moich sztuczek z młodzieńczych lat. Uwielbiałem rzucać do kosza, uwielbiałem tą rywalizację. Potrafiliśmy z kolegami spędzać 2-3 godziny na boisku w ciągu dnia, jak mieliśmy czas po lekcjach i w weekendy nawet jeszcze więcej czasu. Siedzieliśmy na boisku i graliśmy. Streetball to było coś niesamowitego. Zawsze podobało mi się, jak wszyscy zawodnicy lepsi potrafili nie wiadomo jakie sztuczki piłką. Ja potrafiłem jedynie przekozować ją między nogami. I to było wszystko, co potrafiłem. I jak widać, potrafię do tej pory, ale nie przeszkadzało mi to w tym, żeby czerpać z tego jak największy fan. I fajnie mnie to gdzieś przygotowało też pod sporty walki, bo koszykówka jest bardzo kontaktowym sportem i tam też jest cały czas jakiś napór, są faule, mocna praca z rywalem, więc później byłem przygotowany na sporty walki. Po mojej zabawie w koszykarza troszeczkę zacząłem przerzucać ciężary, chociaż wiem, że tego pewnie nie widać. I razem z przyjaciółmi poszliśmy na taką typową, klasyczną piwniczaną siłownię, gdzie była ławeczka i worek. Mój przyjaciel, jako że trenował od lat sporty walki, chciał mi pokazać 2 ciosy proste i tak wyszło, że zamiast 1,5 godziny pracować na siłowni nad swoją muskulaturą, przez 1,5 godziny siedziałem i rozkminiałem, jak uderzać poprawnie lewy i prawy prosty. To mnie tak pochłonęło cała ta wiedza, ile to jest techniki w tym wszystkim, bo zawsze myślałem, że to jest po prostu wystarczy machać rękoma i tak wyglądają te wszystkie walki. Nie wiedziałem, że tam jakaś technika istnieje. A od momentu, jak to odkryłem, to całe te 1,5 godziny spędziłem uderzając lewy i prawy prosty na worek. No i przez to widać między innymi te blizny na moich kostkach, bo pozrywałem sobie już na pierwszym treningu całą skórę z kostek i nie przeszkadzało mi to w tym, żeby następnego dnia pójść znowu uderzać po raz kolejny na ten worek. Tego dnia odkryłem moją wielką miłość, jaką są sporty walki i samorozwój. Dzięki sportom walki i nie tylko
udaje się często nawiązać różne ciekawe znajomości. Między innymi nawet przez streetball kiedyś na tym boisku poznałem takiego małego chłopaczka, który chodził w warkoczykach i bardzo dobrze freestylował, a dzisiaj widzieliście go ze mną na macie, także Edka poznałem już nawet tutaj, mieliśmy okazję coś tam razem pykać do kosza, więc zobaczcie jaki świat jest mały, dwóch chłopaków z Wrzeszcza. Weszło, w końcu. Zagrajcie 2 na 2. Nie, sorki. To takie kulisy. Oglądacie KSW? Za tydzień będzie. No, to takie jak Fame MMA, tylko sportowe. Co to za młodzież, no. Trzeba powoli szkolić młodzież, że sporty walki to nie tylko freak fighty, ale też normalne pojedynki. No ale na szczęście do niektórych ludzi, do niektórych młodszych ludzi trafiam, o czym potem wam pewnie trochę opowiem. Jesteśmy nad polskim morzem, jak widać jest przepięknie, słoneczko świeci, parę osób w wodzie jest, naliczyłem 2, czyli zgadza się, że para jest. Relaksujemy się już teraz, trochę trzeba odpoczywać, został tydzień do walki, więc trening zrobiony, mental zrobiony, fizjo zrobione, pozostaje jedynie łapać świeżość i robić wagę. Wyglądamy trochę tak jakbyśmy kręcili teledysk do takiego disco polo, gdzie złamała mi kopyta serce, nie? Że ja idę taki... Co ty mi dasz? Co ty mi dasz? Niczego nie żałuj, kawałek dnia. Krótki podaruj, co ty mi dasz? Nie zwlekaj z tym więcej, czego mi brak. Proszę o więcej, choć prawda boli mnie. Ja wierzę, że nie opuścisz mnie, nie żegnając się. Już moje myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie? Tak jak wcześniej zaczepili nas ci chłopacy na boisku do kosza i jak wspomniałem o KSW, to nie mieli pojęcia o co chodzi, ale przy Fame MMA to im uśmiechnęły się buzie. Cieszę się, że dalej te młode pokolenia jeszcze są takie, że część interesuje się sportem i mogę do takich osób trafiać. Wiele wiadomości spływa do mnie na Instagramie i na Facebooku od małych człowieczków, którzy mają mnie za idola i którym mogę troszeczkę pokazać mojej drogi i mojego spojrzenia na świat i mam nadzieję, że jakoś na nich wpłynę. Na pewno skradła moje serce mała Waneska, która przyszła do mnie już na gali KSW w Gliwicach na KSW 77, gdzie przegrałem pojedynek z Kubą Wikłaczem. Okazało się, że Waneska jest moją największą fanką i udało jej się dostać na backstage, przyjść do mnie, żeby wręczyć mi taki mały upominek. Skradła tak moje serduszko, że dałem jej moją koszulkę z tego występu i cieszyłem się niezmiernie. Potem dowiedziałem się, że tydzień po mojej walce ona codziennie spała w tej koszulce i ze złością rozbijała worek treningowy w domu, przypominając sobie mój pojedynek i to, że przegrałem. Na szczęście ostatnim razem nie zawiodłem jej. Miałem okazję spotkać ją znów po moim ostatnim występie w Warszawie i przyszła do mnie na backstage już w bardzo dobrych humorach. Mogliśmy się przywitać, zaprosiłem ją na trening. Jeszcze teraz nie było do tego sposobności, ale wiem, że Waneska będzie też na najbliższej mojej walce. Będzie pewnie bardzo głośno mnie dopingowała z tłumu, a parę dni po walce jestem z nią umówiony na trening, że wpadnie do mnie, pouderzamy coś, więc będę miał okazję troszeczkę z nią poćwiczyć. No i cieszę się, że mam wpływ na takie małe osoby. Czuję, że jestem już dosyć odpowiedzialną osobą. Zaraz będę miał 30 lat na koncie i może całkiem młodo wyglądam, to troszeczkę mam przebiegu i przemyśleń a propos życia i tego, w jaki sposób ono idzie. Cieszę się, że mogę wartości, którymi się kieruję, przekazywać młodym osobom i być może w przyszłości taka Waneska też będzie walczyła w KSW i będzie tworzyła historię i robiła furorę.
A propos mojego rywala, bo też wypadałoby coś powiedzieć, to po prostu z nim wygram.